Cześć. Dzień dobry. Opuściliśmy Walencję. Nie mogę powiedzieć, że się nie cieszymy z tego powodu, dlatego że cieszymy się bardzo. I przyjechaliśmy do Alicante. Mam nadzieję, że Alicante potraktuje nas dużo lepiej niż Walencja. Może przynajmniej nikt nas nie okradnie, chociaż już nie mam roweru, który można mi ukraść. Także dzisiaj zabieramy Was na zwiedzanie właśnie Alicante. Bardzo Was też przepraszam, że dzisiaj mój głos brzmi trochę inaczej, brzmi jak takie stare radio. Wynika to z tego, że byłam przez kilka dni przeziębiona i dopiero leczę to przeziębienie. Jest już w porządku, ale mój głos jeszcze nie wrócił do normalności. Natomiast postanowiliśmy to zignorować i zabrać Was na zwiedzanie miasta, dlatego że sami chcemy już pojechać dalej. Jesteśmy aktualnie na ulicy Grzybów, Calle de las Setas, chociaż rzeczywista nazwa tej ulicy to jest Calle San Francisco, ale powszechnie nazywana jest po prostu ulicą Grzybów ze względu na to, że teraz jest tutaj dużo grzybów. Historia tej ulicy jest dosyć ciekawa, dlatego że przez długi czas nic się tutaj nie działo, w ogóle interesy tutaj się nie kręciły, ze względu na to, że sąsiednia, równoległa ulica Explanada de España była dużo bardziej reprezentatywna i niewiele osób przychodziło tutaj. Dokładnie 10 lat temu postanowiono to zmienić i przemalowano chodnik, postawiono tutaj właśnie grzyby i cała ta inwestycja kosztowała 66 000 euro. Jest to dosyć sporo, do tego w ogóle inwestycja wywołała bardzo dużo dyskusji za i przeciw, ale dzięki temu stała się taką ulicą reprezentacyjną w Alicante i przyciąga bardzo dużo turystów. Zaraz obok ulicy Grzybów znajduje się plac Gabriela Miró. Pokazuję Wam to miejsce, dlatego że mam wrażenie, że większość turystów albo o nim nie wie, albo po prostu nie zwraca na to miejsce dużej uwagi, a jest naprawdę niezwykle ciekawe. Kiedyś to miejsce nazywało się Plaza de los Barcos, czyli dosłownie plac statków, dlatego że do tego miejsca dochodziło morze i tutaj właśnie cumowały statki. Teraz nazwa została już zmieniona, ale ciekawe jest to, że w budynku poczty, który znajduje się przy tym placu, znajdowała się kiedyś Casa del Rey, czyli dosłownie Dom Króla. I to był budynek zbudowany na polecenie króla Filipa II i właśnie w tym budynku przechowywano zapasy soli, które dostarczano do portu w Alicante. Teraz jest to plac Gabriela Miró, który jest hiszpańskim pisarzem urodzonym właśnie w Alicante i żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Tutaj też znajduje się jego pomnik. W samym centrum tego placu znajduje się fontanna z postacią, która nazywana jest La Aguadora. Autorem tej postaci jest Vicente Bañuls i przedstawia ona młodą dziewczynę z dzbanem, z którego leje się woda. Inspiracją dla autora była 17-letnia Susana Llaneras, która przez dokładnie rok musiała pozować, aby ta figura w ogóle powstała. Powstała w 1918 roku i od tego momentu właśnie znajduje się tutaj w centrum tego placu i to oznacza, że jest tutaj w Alicante już od 105 lat. A ciekawostka jest taka, że właśnie 17-letnia Susana Llaneras, która pozowała, aby ta figura powstała, doczekała się swojej własnej ulicy w Alicante, nazwanej właśnie jej imieniem i nazwiskiem. A dookoła placu mamy wszędzie jeszcze figowce wielkolistne pochodzące z Australii. Historia niesamowita. Wyobraźcie sobie teraz tak codziennie przez cały rok stać z takim ogromnym, ciężkim dzbanem, żeby pozować rzeźbiarzowi, aby ta rzeźba powstała. Coś niesamowitego. Bardzo Wam polecam zajrzeć na plac Gabriela Miró, dlatego że na pewno będziecie przychodzić obok, jeżeli kierujecie się z ulicy Grzybów na Explanada de España, gdzie my idziemy właśnie teraz.
To jest właśnie Explanada de España, czyli nic innego jak po prostu aleja położona tuż nad portem w Alicante. Przyciąga mnóstwo turystów, zawsze jest tutaj tłum ludzi, a to dlatego, że po prostu jest bardzo reprezentacyjna, bardzo ładna i na dodatek z dwóch stron mamy palmy, więc wszystko to wygląda naprawdę zjawiskowo. Jesteśmy na końcu Explanada de España i zaraz zobaczycie, jak blisko stąd jest w ogóle plaża. I dotarliśmy do plaży. To jest plaża Postiguet, która znajduje się w samym centrum właściwie Alicante, bardzo blisko Starego Miasta, bardzo blisko też Explanada de España. Tak więc jeżeli znudzi Wam się zwiedzanie Alicante, to warto przyjść na chwilę na plażę. Plaża nie jest duża i niestety ze względu na to, że znajduje się w centrum, no to jest zawsze tak naprawdę zatłoczona. Zwłaszcza w weekendy jest tutaj masa ludzi i naprawdę trudno znaleźć wolne miejsce, a tym bardziej miejsce parkingowe. Jeżeli natomiast szukacie ładnej plaży i to dużej w Alicante, to polecam Wam udać się do północnej części miasta. Możecie tam jechać samochodem, ale też komunikacją publiczną, bo dojeżdża tam tramwaj tuż na samą plażę i właściwie tam są 3 plaże obok siebie. 2 większe to jest plaża San Juan i Mucha Vista i tam jest naprawdę ogromna przestrzeń. Sama plaża jest ogromna, jest dużo miejsc parkingowych, bardzo łatwy dojazd też komunikacją miejską i nawet w weekendy nie czuć tam, że jest tak dużo ludzi i na pewno tam znajdziecie w ogóle miejsce i na plaży, i żeby zaparkować auto. Także jeżeli nie chcecie siedzieć w tłumie tutaj na plaży Postiguet w centrum miasta, to polecam Wam północną część Alicante. Zobaczcie, z plaży też widać zamek Świętej Barbary, na który się jeszcze dzisiaj wybierzemy, bo to też bardzo ciekawa atrakcja w Alicante. No dopiero teraz widać, że rzeczywiście jest tutaj masa ludzi. A słuchajcie, to nie jest weekend. Jesteśmy tutaj akurat w ciągu dnia, w piątek, więc no cóż, nie powinno być tutaj aż tak tłoczno, a mimo wszystko jest. Zwiedzając Alicante nie można pominąć Starego Miasta. Jego najważniejszy punkt to Plaza del Ayuntamiento, czyli plac, przy którym znajduje się ratusz. To właśnie tutaj odbywają się wszystkie ważne dla miasta wydarzenia. Również tutaj rozpoczyna się uroczysta procesja w Niedzielę Wielkanocną. Jeśli zastanawiasz się, kiedy najlepiej przyjechać do Alicante, to serdecznie polecam właśnie święta wielkanocne. Hiszpania znana jest z hucznych obchodów tych świąt, a najbardziej znane procesje odbywają się w Sewilli. Jeśli jednak wolisz uniknąć tamtejszych tłumów, to procesje w Alicante również mają w sobie dużo uroku. Stara część Alicante to Barrio de Santa Cruz, często nazywane w skrócie El Barrio, co w języku hiszpańskim oznacza po prostu dzielnicę. W porównaniu do części miasta, którą już zwiedziliśmy, jest tu naprawdę bardzo cicho i spokojnie. Ze Starego Miasta możecie przejść samodzielnie i wspiąć się na zamek Świętej Barbary.
Od strony plaży Postiget jest jeszcze winda i można sobie na ten zamek wjechać. My natomiast wybraliśmy inną opcję. Wróciliśmy do samochodu i podjedziemy tam autem, dlatego że na wzgórzu też jest parking, można zostawić samochód i sobie zamek zwiedzić. Możecie wybrać taką opcję, jaka Wam najbardziej pasuje. My jesteśmy już dosyć zmęczeni po długim spacerze po Alicante, dlatego właśnie wróciliśmy do auta i sobie podjedziemy do zamku. Zamek Świętej Barbary znajduje się na wzgórzu Benacantil i to jest wysokość 167 metrów nad poziomem morza. Może nie jest to jakoś bardzo dużo, ale powiem Wam, że podejście tutaj nawet z samego parkingu w gorący dzień do łatwych nie należy i trzeba się trochę namęczyć. Mam nadzieję, że będzie warto. Opłacało się wejść na zamek, bo jest stąd przepiękny widok na całe miasto. Możemy zobaczyć Alicante dosłownie z każdej strony. Zamek Świętej Barbary jest w ogóle atrakcją darmową, także to warto mieć na uwadze, jeżeli planujecie zwiedzanie miasta. Jedyne, co trzeba opłacić, to windę. Jeżeli chcecie tutaj wjechać windą, ona kosztuje niecałe 3 euro od osoby, ale sam wstęp do zamku jest darmowy. Skąd w ogóle wzięła się nazwa zamku, Zamek Świętej Barbary? A to stąd, że 4 grudnia, kiedy właśnie jest wspomnienie Świętej Barbary, król Alfons X Mądry odbił zamek i stąd właśnie na cześć tej daty nazwano zamek Zamkiem Świętej Barbary. Odbicie zamku miało miejsce w wieku XIII, to dokładnie rok 1248. Zobaczcie, z tego miejsca bardzo dobrze widać miejsca, w których już dzisiaj byliśmy. Widać plażę, widać port i też Stare Miasto. A tutaj z drugiej strony zamku mamy widok na inną część miasta. Szczerze mówiąc, ta część miasta do ładnych wcale nie należy. Natomiast to, co jest tutaj ładne, to że mamy widok na góry w tle i to wygląda niesamowicie, bo z jednej strony mamy morze, z drugiej strony mamy góry, po środku jest Alicante. Zamek jest dosyć spory, co mnie samą zaskoczyło, bo nie spodziewałam się, że będzie on tak duży, ale też ważna rzecz, o której Wam nie powiedziałam wcześniej, na terenie zamku jest sporo sal, gdzie są różne wystawy, na przykład artefaktów, które wykopano na tym terenie z różnych okresów historycznych, więc też warto te rzeczy zobaczyć. Takie całe zwiedzenie tego zamku, no to jest minimum godzina, także warto sobie zarezerwować wystarczająco dużo czasu, żeby to miejsce zobaczyć. Do zamku na pewno warto się wybrać, bo są naprawdę fajne widoki na całe Alicante. A my jedziemy do jeszcze jednego miejsca, które chcemy Wam pokazać w tym mieście. Niestety jest to dosyć daleko od centrum miasta. Wszystkie atrakcje, które do tej pory zwiedziliśmy, są naprawdę bardzo blisko siebie, więc można pieszo wszędzie się dostać. Natomiast tutaj jest już kawałek drogi. Samochodem dojedziecie bez problemu, ale jeżeli korzystacie też z komunikacji miejskiej, to też dacie sobie radę. Mianowicie chodzi o park El Palmeral, który znajduje się w południowej części miasta. Jeszcze nie weszliśmy do parku, zaraz to zrobimy, ale zobaczcie, w jakim on jest pięknie zlokalizowanym miejscu i jaki jest widok na morze. El Palmeral, jak sama nazwa wskazuje w języku hiszpańskim, jest to miejsce, gdzie rosną drzewa palmowe. I to są właśnie drzewa, które zobaczycie głównie w tym parku. Ponoć kiedyś tych drzew palmowych tutaj było 7000. Teraz zostało ich 2000, ale bez względu na to, ile ich jest, park jest naprawdę przepiękny. Warto tutaj przyjechać chociaż na krótki spacer, można się schować właśnie w cieniu palm. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Tak, w ramach ciekawostki jeszcze Wam powiem, że jeżeli macie więcej czasu w Alicante, to warto wybrać się do miasta, które znajduje się około 30 km stąd, czyli do Elche, bo tam znajduje się największy ogród palmowy w Europie, gdzie tych drzew palmowych jest ponad 200 000.
El Palmeral to absolutnie przepiękne miejsce, idealne, aby zakończyć tutaj zwiedzanie Alicante. Jakie są moje wrażenia z tego miasta? Spodziewałam się tylko masowej turystyki, a zastałam naprawdę piękne miasto. Zobaczyliśmy ciekawe atrakcje. Naprawdę Alicante bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Mam nadzieję, że ten film przyda Wam się, jeżeli będziecie planować swój własny wyjazd do Alicante. Bardzo Wam dziękuję za towarzyszenie nam w tej podróży i do zobaczenia.